Zabytkowy teren Uniwersytetu Warszawskiego przy krakowskim Przedmieściu jest jednym z najpiękniejszych miejsc stolicy. Wynika to nie tylko ze specyficznej akademickiej atmosfery, ale także ze spektakularnej, zabytkowej architektury tego założenia. Jest ona oryginalna w większości, nie została zniszczona w czasie II wojny światowej. Centrum założenia, jego sercem jest Pałac Kazimierzowski, czyli dawna letnia rezydencja władców z dynastii Wazów. Zamek Królewski, zbudowany przez Zygmunta III Wazę, był miejscem sprawowania jego władzy, był czymś w rodzaju urzędu. Natomiast i ten król, i kolejni władcy chcieli mieć miejsce, w którym mogliby odpocząć, letnią rezydencję. I wybudowali Pałac Kazimierzowski na brzegu Skarpy Wiślanej. Ten pałac jest obecnie najważniejszym budynkiem Uniwersytetu Warszawskiego. Pałac pamięta XVII wiek, ale został wielokrotnie przebudowany, był kilka razy zniszczony, spalony. Więc jego dzisiejsza architektura jest bardzo ciekawą mozaiką kolejnych wieków. Od frontu, od fasady przedniej, pałac jest dziełem, które powstało na potrzeby Uniwersytetu Warszawskiego, kiedy on został założony w 1816 roku. Więc reprezentuje modny wówczas styl, podniosły, monumentalny, późny klasycyzm z okresu Królestwa Kongresowego. Jeżeli natomiast przejdziemy się na tyły pałacu, do ogrodu, albo spojrzymy na jego boczną elewację, to zobaczymy, że wciąż nosi ona ślady późnego baroku, tak jak została namalowana na obrazach Canaletta, a więc są tam zupełnie inne okna, zamknięte takim wdzięcznym łukiem odcinkowym. Dookoła pałacu, na potrzeby uniwersytetu, w pierwszej połowie XIX wieku wybudowano wiele nowych budynków. One wszystkie miały spełniać funkcje dla uniwersytetu, a więc miały być to przede wszystkim budynki do prowadzenia zajęć, budynki jako aule wykładowe, ale też i miejsce, gdzie gromadziło się uniwersyteckie zbiory. Jednym z takich najciekawszych budynków jest obecny gmach Wydziału Historii, nazywany też gmachem pomuzealnym, gdyż został zbudowany dla oddziału sztuk pięknych. Wewnątrz ma monumentalną salę kolumnową, która miała pomieścić kolekcję odlewów gipsowych, o której dowiecie się Państwo więcej z innego naszego filmu. Budynki, które spotkamy na uniwersyteckim kampusie, reprezentują w większości jednorodną architekturę. Jest to późny klasycyzm albo neorenesans, w każdym razie są to odwołania do stylów historycznych. To tworzy taką unikatową, jednorodną atmosferę miasteczka uniwersyteckiego. Więc mamy tutaj gmachy, które powstały w okresie Królestwa Kongresowego. Mamy też i budynki późniejsze. Takim interesującym budynkiem, który stoi pośrodku założenia uniwersyteckiego przed Pałacem Kazimierzowskim, jest dawny budynek Biblioteki Uniwersyteckiej. Początkowo biblioteka znajdowała się w Pałacu Kazimierzowskim, ale kiedy książek przybywało, zbiory się powiększały, to pod koniec XIX wieku istniała już olbrzymia potrzeba, aby wybudować osobny gmach biblioteki. I właśnie ten gmach z końca XIX wieku, gmach dawnej biblioteki, jest jednym z najbardziej znanych uniwersyteckich budynków. To jest gmach z zegarem, który każdy wchodzący przez bramę na uniwersytet widzi jako pierwszy. Jest to architektura neorenesansu, gdyż taka architektura odwoływała się do miast włoskich, do humanizmu, właśnie do renesansu. Postrzegano to w ten sposób, że taka architektura będzie odpowiednia dla zbiorów bibliotecznych. Wykłady na uniwersytecie odbywały się w gmachu audytoryjnym. Tam znajdowała się wielka sala, która nadawała się do właśnie takich większych spotkań. Spacerując dzisiaj po kampusie, warto zwrócić uwagę na płaskorzeźby i rzeźby zdobiące uniwersyteckie gmachy. Są to częściowo popiersia filozofów, innych postaci ważnych dla historii, ale w dużej mierze i przede wszystkim są to postacie mitologiczne, odwołujące się do grupy bóstw, które
tradycyjnie wiązane są z nauką. Warto zatem zwrócić uwagę na tympanony przede wszystkim, na trójkątne zwieńczenia budynków, gdyż tam zostały za pomocą płaskorzeźb zapisane całe historie, przekonania co do tego, jak wygląda nauka, jak ją można podzielić, jak ją można zilustrować. Jednym z najciekawszych tympanonów jest szczyt zdobiący gmach porektorski. Przedstawia on alegorię nauki i podział nauki na dwie podstawowe części, a więc na nauki humanistyczne i na nauki ścisłe. Wśród nauk humanistycznych zobaczymy także i sztukę, architekturę, rzeźbę, malarstwo. Natomiast wśród nauk ścisłych, prócz geografii, chemii, astronomii, zobaczymy także nowinkę techniczną z połowy XIX wieku, a więc maszynę parową. Ona także została uwzględniona tutaj wśród uniwersyteckich płaskorzeźb. Gmachem, który znany jest na pewno wielu absolwentom Uniwersytetu Warszawskiego, jest Audytorium Maximum. Co ciekawe, jego obecna stylistyka, odwołująca się do klasycyzmu, jest powojenną przebudową tego budynku, gdyż powstał on w latach 30. XX wieku jako całkowicie modernistyczny, nowoczesny gmach. Po wojnie został przebudowany tak, aby pasować do klasycystycznej wymowy całego założenia. Podobnie dzisiaj, kiedy są wznoszone nowe budynki, na przykład jeden z gmachów prawa, Collegium Juridicum III, także i one, pomimo tego, że reprezentują nowoczesną architekturę, to nawiązują gabarytem, łamaniem dachów czy drobnymi detalami elewacji do klasycznego wyglądu całego założenia. Także jest dbałość o to, aby nasz kampus miał jednorodność takiego uniwersyteckiego miasteczka.